Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak składam ramki pszczele do ula. Tak jak tutaj widzicie, wymiarów tych ramek jest bardzo dużo, ale jeśli chodzi o metody zbijania ramek, przewlekania drutu czy wtapiania węzy, no to jest kilka metod. Ja pokażę Wam te metody, które ja używam. Jeśli chodzi o to, co będzie w filmie, no to zobaczycie, jak z takiego pakietu powstaje taka ramka. Chodzi o to, żeby ta ramka była sztywna, żeby węza dobrze się trzymała w tej ramce i dodatkowo, żeby pszczoły miały dobre warunki do bytowania. Film powstał dzięki współpracy z firmą Łysoń, która przysłała mi elementy do zbudowania właśnie tych ramek. Jeśli chodzi o tą firmę, no to produkuje ona sprzęt pszczelarski wysokiej klasy na rynek polski i ogólnoświatowy. Zapraszam na film. Na samym początku opowiem Wam, dla kogo tak naprawdę jest potrzebna ramka w ulu. Ramka w ulu jest potrzebna dla pszczelarza, żeby mógł lepiej jak gdyby doglądać ula. Jeśli chodzi o pszczoły, no to pszczoła potrzebuje tylko jakiegoś sufitu, do którego może się doczepić i budować sobie plaster w dół. Dlatego im lepszą ramkę mamy, bardziej sztywniejszą, tym dłużej taka ramka nam będzie służyć. W Polsce najczęściej ramki wykonywane są z drewna, chociaż już coraz częściej pszczelarze próbują ramki wykonane z tworzywa sztucznego. W tym filmiku zobaczycie, jak składam ramkę drewnianą, jak wygląda ramka taka hybryda półplastikowa z węzą i ramka w całości wykonana z tworzywa sztucznego. W tym filmiku zobaczycie, jak składam ramkę do ula typu Dadant. Będzie to pełna ramka i ramka jedna druga. Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o składanie ramek, jest to bardzo pracochłonna czynność, dlatego jeśli nie macie czasu, a macie gotówkę, no to możecie kupić już złożone ramki, ale bez wtopionej węzy. Jeżeli macie więcej czasu, nie wiem, w zimie, no to warto się zastanowić nad tym, czy przypadkiem samemu nie będzie lepiej złożyć takiej ramki. Jeżeli macie jakiś warsztat stolarski, no to sami możecie te ramki sobie jak gdyby wykonać, jeśli chodzi o te właśnie elementy z drewna, ale można też je kupić w niedużej cenie. Komplet na przykład 10 ramek to jest koszt około 25-30 zł za 10 sztuk. Ja postanowiłem zakupić takie właśnie pakiety po 10 niezłożonych ramek i złożyć je samodzielnie. Oczywiście wybrałem ramki z wręgami, co bardzo polepszy jak gdyby stabilność takiej ramki. Oprócz samych właśnie tych komponentów drewnianych do ramki potrzebujemy także innych elementów, żeby poprawnie złożyć taką ramkę. Jeśli chodzi o drut, no to może to być drut nierdzewny albo drut ocynkowany. Jeśli chodzi o grubość drutu, no to 0,3 mm albo 0,4. W filmie zobaczycie, jak używam drutu 0,3 mm średnicy. Zdarza się tak czasami, że niektórzy stosują też drut 0,2 mm i 0,6 mm. Moim zdaniem drut 0,2 mm łatwo zerwać, a drut 0,6 mm jest bardzo twardy i ciężko go naciągnąć. I tutaj zasada jest taka, czym drut ma większą średnicę, tym ramka dłużej po prostu będzie nam służyć. I tutaj jeśli zdamy sobie z tego sprawę, że kupujemy drut na gramy, w moim przypadku są to dwie rolki półkilogramowe, no to czym średnica drutu będzie większa, tym mniej ramek będziemy mogli zrobić z jednego, dajmy na to, kilograma. I ta ramka będzie droższa. Jeśli chodzi o materiał, no to warto jest użyć drutu nierdzewnego, ponieważ jeżeli używacie jakiegoś tam kwasu, którym leczycie pszczoły, no to drut ocynkowany może szybko ulec po prostu korozji i będziecie musieli na nowo ten drut przewlekać na tej ramce. Jeśli chodzi właśnie o ten drut ocynkowany, to wchodzi on w reakcję z niektórymi właśnie związkami, które znajdują się w miodzie. Dodatkowo, żeby poprawnie zamocować drut w ramce, no to potrzebne są przelotki. Przelotki mają za zadanie zabezpieczenie drewna, żeby ten drut się nie wrzynał w niego. Jeżeli nie użyjemy przelotek, będzie problem z tym, żeby napiąć ten drut i potem podczas używania tych ramek ten drut, który ma trzymać węzę, będzie po prostu nienapięty. Do złożenia całej tej ramki w całość potrzebujemy gwoździ.
i kleju. Klej powinien być do drewna i mieć jak gdyby atest do kontaktu z żywnością. Jeśli chodzi o gwoździe, no to ja używam gwoździ, które mają cienką jak gdyby średnicę rdzenia, o różnych długościach z dużym łebkiem. Podczas zbijania ramki, no to pokażę wam dokładnie, których gwoździ w którym miejscu używam. Jeżeli użyjecie ramek hoffmanowskich, no to więcej już dodatkowych akcesoriów nie będziecie potrzebowali, żeby złożyć ramkę. Natomiast jeżeli kupicie zwykłe ramki, no to będziecie musieli jeszcze dokupić odstępniki. Odstępniki są różnego rodzaju, mogą to być wygięte blaszki, piny plastikowe, dokładane odstępniki hoffmanowskie. Żeby poprawnie złożyć właśnie taką ramkę, no to musimy mieć takie narzędzia jak młotek, kombinerki, które przydają się, gdy na przykład gwóźdź się nam skrzywi, chcemy go wyprostować, napinacz do drutu i u mnie w filmie zobaczycie jeszcze takie inne elementy, jak takie specjalne ręczne miejsce do składania ramek, które znacznie ułatwia pracę, ale bez niego też jesteście sobie w stanie poradzić. Do wtopienia węzy potrzebujecie też zasilania o odpowiednim napięciu i prądzie, tak żeby łatwo było podgrzać ten drut, na którym ma być zamocowana węza. Na samym początku przyjrzyjcie się, jak te ramki wyglądają. Jeśli będziecie mieli ramki hoffmanowskie, no to ta szersza część musi być jak gdyby u góry tej ramki. U góry w sensie tak jak ta ramka będzie umieszczona w ulu. I zwróćcie na to uwagę, bo jeżeli będziecie na szybko składać, może się okazać, że jedna ta szersza część jest u góry, a druga jest na dole. Drugą bardzo ważną sprawą, przyjrzyjcie się tym elementom, które znajdują się na ramce u góry i na dole. Te elementy mają w sobie otworki oraz przez środek jest taki rowek wyfrezowany. Chodzi o to, że ten rowek na belce górnej musi być u góry, a na belce dolnej od dołu. Chodzi o to, że drut, który przewlekamy przez tą ramkę, musi się zmieścić w ten rowek. Ten rowek też ma za zadanie przytrzymać przelotki do drutu, żeby one nie wypadały. Jeżeli drut nie schowałby się w tym rowku, no to przy czyszczeniu ramki dłutem byśmy jeździli po tym drucie i dłuto bardzo łatwo uszkodziłoby ten drut i musielibyśmy naprawiać tą ramkę. A wiecie, jak już jest plaster miodu w ramce, to już nie jest takie proste. Przed złożeniem tych elementów drewnianych w jedną ramkę ja nabijam jeszcze przelotki. Ponieważ jest łatwy dostęp, można je położyć na płaskiej powierzchni i zamontować przelotki. Napiszcie w komentarzu, jak wy radzicie sobie z montażem przelotek. Ja mam taką technikę, że używam takiego automatycznego punktaka. No i tak jak tutaj na filmie, wkładam przelotkę i tym punktakiem dobijam ją. Żeby nabić taką nalotkę, można też mocniej przycisnąć ręką, ale wtedy się człowiek o wiele szybciej męczy. Jeśli zbiliście już ramkę, a chcielibyście te przelotki jednak dołożyć, no to nie ma problemu. Na krawędzi stołu też można te przelotki podobijać. Jeśli mam już zamontowane przelotki, przystępuję do składania ramek. Ja na samym początku nakładam klej na każdą powierzchnię, która będzie stykała się z drugą częścią łączoną. Niektórzy nie stosują klejów i to też im funkcjonuje jakoś w pasiekach. Ja natomiast chcę mieć sztywną ramkę, tak żeby ona posłużyła jak najdłużej. Nakładam klej na wszystkie elementy, które będą ze sobą się dotykać. Chodzi o to, żeby ta powierzchnia klejenia była jak największa. Po nałożeniu kleju składam te ramki w jedną całość. One tutaj już same na wręgach się trzymają. Od razu wbijam gwoździa. Jeśli chodzi o jakie gwoździe używam, no to jest to gwóźdź o długości 40 mm i średnicy 1,2 mm z dużym łebkiem. Z początku bałem się, że te właśnie ramki będą pękać, ale gwóźdź jest na tyle cienki, że nie powoduje właśnie rozszczepiania tego drewna. Żeby dobrze ten gwóźdź schować jak gdyby w tym rowku, biorę wybijak i dobijam te gwoździe, żeby nie wystawały ponad obrys ramki. Chodzi o to, żeby po prostu nie zahaczać dłutem podczas czyszczenia z wosku. I teraz najważniejsza sprawa. Od razu po przybiciu gwoździ ja ustawiam tą ramkę tak, żeby ona nie była zwichrowana. Na samym początku ustalam kąty proste i potem dodatkowo kładę na równej powierzchni, ta ramka ma równo leżeć. Jeśli będziecie mieli ramki hoffmanowskie, no to dobrze jest na takiej innej ramce prostej też dopilnować, żeby ta geometria tej ramki była równa. Potem będziecie mieli mniej problemów podczas hodowli pszczół. Po ustawieniu ramki
czekam aż klej wyschnie. Po wyschnięciu jest naprawdę ramka o wiele sztywniejsza niż przybita samym gwoździem. Napiszcie w komentarzu, czy wy przybijacie ramki, czy tylko kleicie, czy kleicie i przybijacie. I tutaj od razu mówię, że jestem amatorem, hobbystą i mogę poświęcić tak dużo czasu, żeby tak porządnie zrobić te ramki. Jeśli macie duże pasieki, no to trzeba już pomyśleć nad czymś zautomatyzowanym. Jeżeli ktoś dobrze zrobił sobie stanowisko pracy, no to może nawet 1000 ramek dziennie złożyć. Są różnego rodzaju metody drutowania. Może ona być jak gdyby z góry na dół, poprzecznie. Raz widziałem drutowanie na tak zwaną kopertę, czyli drut szedł po boku góra, dół, a przez środek po skosie, w jedną i w drugą stronę. Zanim zobaczycie, jak przewlekam ten drut, no to trzeba się zastanowić jeszcze przed zbiciem ramki, jakiej metody użyjecie do tego, żeby ten drut zaczepić w ramce. Dlaczego przed zbiciem ramki? Ponieważ niektóre metody są takie, żeby użyć 2 gwoździ do zamocowania drutu, tych samych, którymi zbijamy ramkę. No i tutaj mamy oszczędność 2 gwoździ albo 4 zszywek, w zależności od tego, jakie inne metody używamy. No i tutaj pokażę wam tą metodę. Gwoździe od spodu ramki nie dobijamy do końca. Po przewleczeniu drutu mocujemy z jednej strony drut na tym wystającym gwoździu i go przybijamy. Naciągamy drut, nawijamy na drugi wystający gwóźdź, dobijamy go i mamy drut zamontowany. Powiem wam, że ja nie używam tej metody, ponieważ jeżeli będziecie podłączać tam styki z prądem, który ma nagrzać drut, no to o wiele gorzej jest pchać, niż na przykład przyciskać od góry do stołu, no i to jest moim zdaniem łatwiejsze. Ja będę używał jeszcze innej metody do wtapiania węzy, ale to zobaczycie w późniejszej części filmu. Drugą metodą, no to jest przybicie gwoździka z boku albo zszycie zszywką drutu. Jeżeli chodzi o zszywacz, to w zależności od tego, jak miękkie jest drewno, może się okazać, że ten zszywacz będzie przecinał drut. Jaki jest z tym problem? Jeżeli drut zostanie przecięty, no to trzeba go na nowo przewlekać. Dlatego jeśli chodzi o tą metodę, no to ja wolę zamiast zszywek przybić gwoździk i wtedy tutaj na krawędzi mamy jak gdyby dużą tolerancję do dołożenia napięcia, które podgrzeje ten drut podczas wtapiania węzy. Napiszcie, jaką wy metodę stosujecie i czy macie jakiś specjalny taki przyrząd do szybkiego nawlekania drutu. Następną dość pracochłonną czynnością jest przewlekanie drutu. Jeśli chodzi właśnie o tą czynność, no to przygotowałem sobie specjalne stanowisko pracy. Część rzeczy wydrukowałem, część kupiłem. Tak jak widzicie, potrzebuję płyty, kilku wydruków, pręta gwintowanego M8. Jeżeli chodzi o drut, no to jest to drut kwasoodporny 0,3 mm. Stwierdziłem, że jest on wystarczająco gruby. Mam też drut 0,4 mm. Ramkę wkładam w mój przyrząd, lekko ją ściskam na środku. Chodzi o to, żeby wstępnie już jak gdyby naprężyć te drewniane elementy i potem one jak się będą prostować, no to dodatkowo jeszcze będą naciągać ten drut. Podczas przewlekania drutu musicie zwrócić uwagę, żeby on się nie splątał, ponieważ jeśli będzie zaplątany i go spróbujecie wyprostować, a nie odplątać, no to on w tym miejscu prawdopodobnie pęknie. Dlatego jak się zrobi pętelka, no to spróbujcie ją tak w naturalny sposób wyprostować i dopiero wtedy naciągać drut. Po zamocowaniu drutu na jednej stronie ramki trzeba właśnie od tego miejsca naciągać drut. Można to robić, nie wiem, ręcznie, w rękawiczkach albo kombinerkami. Chodzi o to, żeby po kolei go naciągnąć i jeśli tutaj mamy właśnie ściśniętą tą ramkę wewnątrz, za pomocą właśnie tego przyrządu do ściskania, po napięciu tego drutu owijam o gwoździk albo zszywam zszywką. Drut wokół gwoździa owijam między 5 a 6 razy. Gwóźdź z nawiniętym drutem dobijam jednym takim pewnym uderzeniem, żeby za jednym razem po prostu został wbity do końca. Wbijam gwoździa,
a drut, który został, próbuję go właśnie wyłamać. No i ramkę mam jak gdyby gotową. Dodatkowo, żeby węza dobrze się trzymała, no to ja dodatkowo jeszcze takim specjalnym przyrządem do napinania drutu robię takie falowanie na tym drucie i to dodatkowo napręża drut i znacznie polepsza właśnie trzymanie tej węzy na tym drucie. Ona nie opada, nie przesuwa się. Odpowiednio naciągnięty drut w ramce powinien wydawać dźwięki jak struna w gitarze. Ramkę mamy już praktycznie gotową do wtopienia węzy. Zanim przystąpimy do wtapiania węzy, trzeba zastanowić się, czy chcemy używać odstępników. Powiem, są to bardzo użyteczne rzeczy, ponieważ gdy, nie wiem, przewozicie pszczoły, przenosicie, przestawiacie z innego miejsca na drugie, to może się okazać, że przy takim przestawieniu ramki zjadą się na przykład do jednej krawędzi, zgniotą wam pszczoły. I to jest bardzo niepożądany efekt. Są różnego rodzaju odstępniki plastikowe, metalowe, odstępniki przybijane hoffmanowskie i ramki już z tymi bokami hoffmanowskimi. Moim zdaniem, jeżeli zdecydujecie się na to, że będziecie korzystać z odstępników, bo nie wszyscy pszczelarze tego używają, niektórzy na przykład używają beleczek odstępnikowych, no to dobrze jest zakupić ramki hoffmanowskie. Czyli tutaj już z tym pogrubieniem nie musimy nic więcej robić. Jeśli natomiast zakupiliście ramki zwykłe, no to jeśli chcecie zadbać o te pszczoły, żeby się nie pogniotły, no to warto jest przybić te odstępniki. Jeśli chodzi o mnie, no to ja przybijam te odstępniki w tych miejscach, których widzicie. Powiem wam tylko tak, używajcie cienkich, długich gwoździ z dużymi łebkami, ponieważ jeżeli pszczoły przykitują wam te odstępniki, to na przykład przy zbyt krótkich gwoździach po prostu te odstępniki będą wyciągały ten gwóźdź. Co bardzo irytuje, gdy musimy zrobić przegląd rodzinie, a tu okazuje się, że odstępnik z ramki został na drugiej ramce, ponieważ gwóźdź był za cienki. Jeśli chodzi o te odstępniki hoffmanowskie, no to one nie są też takie w 100% dobre, ponieważ jeżeli macie pszczołę, która bardzo kituje i woskuje i miejsce styku tych ramek w miejscu, gdzie jest właśnie to pogrubienie hoffmanowskie, zostanie zakitowane, no to bardzo ciężko jest to po prostu rozłączyć dłutem. Dlatego też trzeba na to brać poprawkę. Jeśli chodzi o te odstępniki zrobione z blaszki ocynkowanej, no to przybijam ją z jednej strony. Jeśli zdecydujemy się na którą stronę, no to już w wszystkich ramkach musimy przybijać te odstępniki w tym samym miejscu, ponieważ będziecie mieli problemy z wyciąganiem tych ramek, jeżeli na jednej ramce z lewej strony przybijecie, a na drugiej z prawej. Jeśli chodzi o węzę, no to bardzo dobrze jest ją stosować, ponieważ pszczoły będą miały jak gdyby zarys tych komórek już przygotowany wstępnie. Ktoś powie, no ale każda pszczoła wie, jak ten plaster odbudować. Chodzi o to, że jeżeli damy dowolność pszczole, no to ona może zacząć odbudowywać plaster na przykład trutowy i zamiast pszczół robotnic będziemy mieli trutnie, które po prostu tylko zjadają miód i od czasu do czasu zapylają królową. Dlatego dobrze jest zastosować właśnie odpowiednią węzę i wtedy jak gdyby pszczoły odbudują w większości właśnie te komórki mniejsze, w których będą hodowane robotnice. Jeśli chodzi o węzę, jak będziecie ją zamawiać, no to musicie też zamówić węzę do waszego typu ula. Ponieważ ramki się różnią, jeżeli pomylicie się, no to ta węza albo będzie za duża, albo będzie za mała do waszych ramek. Jeśli chodzi o węzę, no to zawsze kupujcie węzę przebadaną, tak żeby czegoś do pasieki paskudnego sobie nie sprowadzić. Można kupić różnego rodzaju węzy, jest to węza zwykła, węza pogrubiana i węza trutowa na przykład. Jeżeli weźmiecie węzę pogrubianą, no to koszt takiej ramki znacznie wam może wzrosnąć. Dzięki grubszej węzie pszczoły szybciej odbudują tą ramkę i będą szybciej jak gdyby gotowe do składania jaj w niej czy gromadzenia miodu. Jeżeli weźmiecie węzę trutową, no to ona ma znacznie większe komórki jak gdyby wyrysowane, no i pszczoły prawdopodobnie będą wzorowały się na tym, co już jest i dorobią wam same komórki trutowe. Czyli tu też musicie zwrócić uwagę, czy w ogóle potrzebujecie węzy trutowej. Ja pokażę wam właśnie film, jak wtapiam węzę tą cienką, no i jak to wygląda.
Najlepiej, żeby ta węza była na całej powierzchni ramki w środku. Często jest tak, że tak się nie uda zrobić, dlatego ja zawsze zjeżdżam jak gdyby z węzą na sam dół i do jednej z krawędzi, albo po prawej, albo po lewej stronie. Wtedy od góry pszczoły ładnie odbudują sobie tą węzę, a tu na dole i z jednego boku będzie jak gdyby cały ten plaster połączony z drewnem. Jeżeli będziecie mieli przerwy z jednej strony albo od dołu, no to znacznie łatwiej jest uszkodzić taki plaster. Jeżeli on będzie zalany na całej jak gdyby powierzchni tej ramki, no to on jest znacznie stabilniejszy i o wiele trudniej jest go uszkodzić. Do wtapiania węzy też przygotowałem sobie takie stanowisko. Jest tutaj kilka wydruków. Można wtapiać tutaj tą węzę w ramkach hoffmanowskich i zwykłych. Chodzi o to, że ona jest tutaj podniesiona. Najłatwiejszym sposobem właśnie wtapiania tej węzy no to jest użycie prądu elektrycznego do podgrzania drutu. Zasada jest bardzo prosta. Do jednego końca drutu podłączamy plus, do drugiego końca drutu podłączamy minus. Czy jest to prąd zmienny, czy stały, no to nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby tutaj był prąd bezpieczny. Czyli najlepiej jest użyć 12 V. Podczas wtapiania węzy za pomocą prądu elektrycznego średnica drutu ma znaczenie. Czym drut o większej średnicy, tym szybciej będzie się nagrzewał. Oczywiście tutaj nie wolno ani zbyt długo podgrzewać, ani zbyt słabo. Chodzi o to, żeby wyczuć punkt. Można kupić specjalne źródła zasilania, które nam ułatwią wtapianie tej węzy. Jeśli chodzi o mnie, no to ja użyję ładowarki do akumulatorów. Jeżeli chodzi o nowego typu ładowarki, no to musi ona mieć funkcję buforowego podtrzymywania napięcia. No ja w swojej ładowarce to mam, więc nie ma żadnego problemu, żeby podłączyć ją do tego układu. Wkładam ramkę do przyrządu, ustawiam węzę, od góry przyciskam poliwęglanem. Chodzi o to, żeby po prostu równo docisnąć do drutu na całej powierzchni w tym samym czasie tą węzę. Wtedy mamy duże prawdopodobieństwo, że ona będzie równo wtopiona i dobrze się będzie trzymać. No i tutaj sami po kilku wtopieniach będziecie już wiedzieć, jak długo tą ramkę trzymać pod napięciem. Ja zamykam obwód i rozpinam go, po prostu dosuwając ramkę do tych styków dwóch. Jeżeli chcę, żeby napięcie płynęło, no to dosuwam ramkę. Jak widzę, że już ładnie się wtapia, no to wycofuję ją. No i po robocie. Jeżeli mamy ramkę plastikową, hybrydową, no to tutaj musimy tylko włożyć węzę między właśnie te dwie ramki i po prostu je połączyć. Wszystkie rzeczy ze zbijaniem ramki, sklejeniem, z przeciąganiem drutu nas już jak gdyby nie interesują. Jeżeli zakupimy sobie ramkę plastikową całą, no to tutaj już nie musimy nic zrobić. Ramka jest sztywna, w pełni kompletna. Jedyne jakie obawy mam, że ona jest jednorazowa, czyli po kilku tam sezonach trzeba ją, nie wiem, zutylizować i zakupić nową. Jeśli chodzi o koszt, no to jest to 6 zł za sztukę, czyli teoretycznie gdybyśmy policzyli węzę i pracę, no to jest to bardzo tanie rozwiązanie. Jeśli chodzi o stosowanie ramki plastikowej, no to na pewno to się opłaca, ale nie zawsze to, co się opłaca, warto. Jeśli chodzi o mnie, no to ja będę używał ramek drewnianych. Jeśli chodzi właśnie o temat ramek do uli, no to w tym filmie zobaczyliście takie podstawowe rzeczy, które trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem w ogóle zabawy z pszczołami. A jeśli chodzi o to, jaki typ ramki wybrać, jak ją złożyć, no to już musicie sami podjąć decyzję. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!